Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas się ogolić. Zarost słuszny i zrobimy to dzisiaj dwojako. Czemu dwojako? Każdy wie, kto śledzi mój kanał, że co jakiś czas systematycznie zestawiamy maszynki. Czas ogłosić kolejny pojedynek. Zapraszam do ringu te dwie oto świetne maszynki. Czyli co? Czyli Rex Envoy wersja Gold i Timeless Razor. Dwie maszynki, świetne maszynki. Jeżeli ktokolwiek jeszcze nie widział, tutaj są przedstawione ich postacie, wszystkie charakterystyki, detale itd., itd. Ale my dzisiaj będziemy sobie odpowiadać na pytanie, która jest skuteczniejsza, lepsza, przyjemniejsza, efektywniejsza, która dla mojej skóry jest lepsza. No i później na końcu, po tym jak już te skórny przejdą, jeszcze sprawdzimy, która, czy ta moim subiektywnym zdaniem nada się bardziej w mojej kolekcji, jeżeli bym na przykład chciał ją nabyć. Słuchajcie, nie przedłużając, ale krótka powtórka, bo teraz już mamy dwie, teraz już możemy je porównać. Dwie produkcji amerykańskiej, czyli walka zza oceanu. Dwie świetnie wykonane, absolutnie świetnie wykonane. Ani tu nie ma się do czego przyczepić. To jest rasowa maszynka, świetnie wykonana ze stali. To jest wybitna maszynka, też ze stali, ale pokryta 24-karatowym złotem. Elegancja. Co nie zmienia faktu, że wreszcie Timelessowi absolutnie nic tutaj nie można ująć. Mimo że tego złota na sobie nie ma. Nie wszystko złoto, co się świeci. Pamiętajcie. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka co widzimy? Mały i duży. W czym? W rączce. 77 mm u Rexa. 85 jeżeli chodzi o Timelessa Razora. Rzeczywiście jest tutaj wyczuwalna różnica. Uchwyt jest po prostu inny. Jest lepszy, stabilniejszy. Tu jest troszkę za mało. Kogoś tu poniosło z tą krótkością rączki, ale kto co lubi. Tutaj mamy za to świetne moletowanie. Sure grip, jak to mówi sam producent. Tutaj mamy 3D, jak to mówi Snowy, czyli wewnętrzne nawiercania, że tak się wyrażę, otworki, później różne powierzchnie, na końcu taki dings z ładnym logiem Timelessa, tutaj jest ładny otwór na tak zwany stojak, tu się wszystko zgadza. Całkowicie inna konstrukcja, jeżeli chodzi o trzymanie żyletki i inna praca na twarzy. Jeżeli sobie oglądaliście już moje filmy, albo dopiero to nadrobicie, zobaczycie totalną różnicę, jeżeli chodzi o charakterystykę cięcia zarostu. No bo tutaj totalnie jest co innego. Jeżeli... Tak, wstawię Wam. Co tam? Przyjęło się. Tutaj będzie zdjęcie trzymania żyletki Timelessa, a tutaj będzie zdjęcie trzymania żyletki Rexa. I jak dobrze wiecie, to dobrze naprawdę robi robotę, różnicę. Rzekłbym, w Rexie ta żyletka jest bardzo głęboko podtrzymana. W Timelessie jest do samego końca, nawet dolna płytka jest leciuteńko wysunięta ponad czapkę, przez to trzymanie jest totalnie inne, przez to totalnie inaczej pracuje żyletka. A jaka, która lepsza, sprawdzamy. Słuchajcie, jeżeli ma to być pojedynek, jeżeli amerykańskie maszynki, no to chyba oczywiste, że bierzemy żyletkę testową. Personę, dwie ze środka. Ty i ty w komisji, żeby nie było, że jakaś faworyzacja, cokolwiek, to nie usnął jego. Pierwsza ze środka, druga z boku. A co? Nieopisane nówki, sztuki nieśmigane. Otwieramy. Klej nie trzyma. To jest świetne w tych żyletkach, słuchajcie. Tu wszystko jest wyważone. I ostrość, i łagodność. I kleju za dużo nie dali. Nawet na napisie zaoszczędzili. I na papierku, i na blaszce. Ale żyletka robi to, co ma robić. Ładujemy do Rexa. Rączka wchodzi w głowicę, pamiętamy. Jest specjalny otwór się zazębiający. Tutaj już sobie nie pokombinujemy z rączkami do wody. Tej samej, też ciepłej. I drugi Timeless
tutaj z podkładką. Tak sobie właściciel życzy, tak też będzie. Trzeba uhonorować własność właściciela. Po tym goleniu obie maszynki się rozjeżdżają do właścicieli. Acz przygoda z nimi była świetna. I jeszcze dzisiaj będzie ostateczne rozwiązanie. Co jest jeszcze zauważalne, słuchajcie? W Rexie nie wystaje żyletka. Dla detalistów w Timelessie wystaje troszeczkę, ale wystaje, żeby nie było. Tylko ja zawsze uczulam, nie przesadzajmy. Spokojnie. To nie jest miecz samurajski, żeby sobie ciachać ucho, lewe, prawe, jeszcze pół nosa odciąć. Spokojnie. Czym dalej? Dzisiaj wraca, bo mam sentyment do niego. Pędzel Valhalla. Tak się nazywa, tak go producent nazwał, ale bardzo trafnie go nazwał, bo obserwuje mój kanał i coś tam o mnie wie. Czyli Żółkolski Workshop. Artur, pozdrawiam. Pędzelek, który sobie zamówiłem, tak zwana chińska wersja dzika, naprawdę bardzo przyjemna, ale polska, nasze rękodzieło, świetny talent, produkcja poroże jelenia. Bo, słuchajcie, dzisiaj ostatnio w komentarzach było, Snowy, gdzie te sterlingi? Czemu sterlingów ostatnio nie ma? Mówicie, macie, nie ma problemu. Więc tutaj się pojawia grafika, bo tutaj użyczyliśmy sobie próbkę, a raczej próbisko, tak to należy nazwać, bo to praktycznie 1/3 miski zajęła ta próbka, powiedzmy. Jeden z moich kolegów, pozdrawiam Patryk, podesłał tutaj, mimo że święta już się skończyły, ale za oknem piękna zima. Czemu w święta takiej nie było? Ale dobrze, że jest. Nie ma co marudzić. Jest, przyszła, nie zamierza nigdzie odchodzić i bardzo dobrze. Do zobaczenia w kwietniu. W Wielkanoc ma od Snowiego pozwolenie może się skończyć. Co nie zmienia faktu, że mamy tutaj sterlinga Christmas Eve, czyli Wigilia, tak po prostu, w styczniu. No ale nic to. U Snowiego wszystko zawsze odwrotnie. Co nie zmienia faktu, że jest to rasowy sterling. Nasz sterling mamy tu beef tallow, mamy lanolinę, mamy masło shea. Samo dobro. A sterling to sterling. Klasa sama dla siebie, a dzisiaj musi być dla pojedynku rewelacyjny poślizg, prawda? Prawda. Co po goleniu, to po goleniu. Słuchajcie, nie ma co przedłużać. Koleś już się moczył dosyć długo, pan Valhalla. Artur, ja tu mówię, tutaj coina mi brakuje, no mówię ci. Takie jakieś, mówię ci. Ale to dla jasności, pędzel z początków produkcji Artura. Teraz już wszystkie mają świetne coiny. Zerknijcie. Warto. Co nie zmienia faktu, że co tu mamy? Zapachowo. Specjalnie, żeby tutaj nie przedłużać, bo ja już chcę się naprawdę ogolić, a przy okazji wyłonić zwycięzcę. Temat jest następujący. Według producenta mamy tutaj tak. Sosnę jajmiołę. Całkowicie się zgadzam. Mamy też jodłę. Całkowicie się zgadzam. I jest po prostu pięknie zielono, ale właśnie ta jemioła tutaj troszkę przełamuje. Mamy wanilię, mamy przyprawy palone i mamy nic więcej. Czemu? Bo te przyprawy i ta wanilia chyba poszła na spacer zimowy i zapomniała wrócić na czas golenia, bo w misce Snowiego tego nie czuć. Oczywiście, ile nosów, tyle gustów. Ile gustów, tyle zapachów. Każdy życzy sobie i odbiera co innego. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, ja tu wanilii nie czuję żadnej. Ja tu nie czuję żadnych palonych przypraw. Po prostu jest pięknie zielono. Są iglaczki, czyli sosna jodła i jest jemioła. I bardzo dobrze. To jest esencja świąt Bożego Narodzenia, słuchajcie. Czyli choineczka, czyli jemioła, czyli natura, czyli to, co zapraszamy do domu. Czyli piękną choinkę, która sobie stoi i pachnie żywicznie. I to tutaj mamy. Tutaj nie będzie wypieków, tu nie będzie ciasteczek, tu nie będzie pierniczków i innych takich, którzy niektórzy lubią na słodko. Ale ci, którzy lubią Boże Narodzenie, ale to dla jasności, to, że ktoś napisał na opakowaniu Christmas Eve, to nie znaczy, że można to mydło tylko i wyłącznie masz pozwolenie w Boże Narodzenie używać. No bez przesady. Możemy je używać sobie cały rok. Czemu? Bo pięknie pachnie zielono. Jeżeli komuś bliskie są nuty zielone, warto. A to, że Stirling, słuchajcie,
ja zawsze będę twierdził, Stirling klasa sama dla siebie. Ale żeby taki jeden mój kolega nie krzyczał w komentarzach wody, to właśnie dodaliśmy wody i to z kranu, nie łopatą, żeby nasz dzik Valhalla zrobił robotę. Już się świeci. Dla jasności, Stirling, zawsze będę powtarzał, perfekcyjny balans jakość-cena. Owszem, każdy lubi co lubi i niech chwali się tym, czym lubi, ale oni po prostu wiedzą, jak zrobić w dobrej cenie coś świetnego. I tutaj dla mnie jest to sprawa oczywista. Sprawa oczywista. Zresztą nie wiem, czy sprawdzaliście, ale ogólnie rzecz biorąc, takich newsów, które wyczytałem z ostatnich forów, najzwyczajniej w świecie, Barrister Man też będzie się posiłkował już niedługo, że tak się wyrażę, pomocą Stirlinga. Więc Stirling będzie tutaj też miał swój udział w produkcji tych właśnie mydełek. Co nie zmienia faktu, bardzo dobrze. Jest to jakość, jest to wyjątkowość, ewidentny talent, jeżeli chodzi o kwestię produkcji i niech jest jak najwięcej. A ile zapachów oni mają, to jest arsenał, po prostu każdy sobie coś dobierze. A my tutaj, patrzcie, to się świeci, to już się wyrobiło. Owszem, ten delikwent wie, jak zrobić natychmiast genialną pianę. Ale ze Stirlinga nie da się nie wyrobić dobrej piany. Jest po prostu idioto i wodoodporne. A jakie ma właściwości? Poezja. No i ten zapach. Tu się nie da pomylić, że wyrabiasz Stirlinga. To jest raz. I kolejna rzecz. Jest piękny, śnieżno-biały, idealnie spasowany kawał piany. Dokładnie coś takiego, co za oknem. Tylko tam nie piana, a śnieg. Lecimy. Słuchajcie. Trochę wilgoci. Zaraz tu myty, przygotowany. Przypominam, przed każdym goleniem trzeba sobie wyczyścić z brudu, tłuszczu i innych takich. Detale są ważne. Jak to się świeci. Stirling. Kolego Patryku, też lubię Stirlingi. Nie tylko ty. Uwielbiam wręcz. Jak mam Stirlinga, to już wiem, że będzie dobre golenie. Tak w skrócie. A jak biorę Valhalla do ręki, to wiem, że mimo za życia Valhalla po śmierci, ale będzie to też pełna radość i szczęście. Świetny pędzelek. Każde kolejne golenie robi robotę. Dobra. Piany mamy w opór. Trochę sobie tutaj dorobimy. Niech ten zaraz poczuje. Okej. Nosa dzisiaj nie golimy, umówmy się. Ale zróbmy tutaj świetną płaszczyznę. Tak zwane pole bitwy, pole pojedynku, latająca piana. No ale przecież to jest oczywiste. Pierwsza gwiazda, te sprawy, Christmas Eve, no niebo, lata. No, zrozumiałe. A tak naprawdę klasyka gatunku. U Snowiego zawsze piana lata. Rzadko kiedy nie. Także tak to wygląda, a wygląda pięknie. Zobaczcie, co to jest za smarowidełko. W sam raz tu się wszystko, jak to mówi taki jeden Snowy, zgadza. Słuchajcie, nadwyżki piany ściągamy. Bądźmy poważni, przecież to pojedynek dwóch poważnych firm i dwóch poważnych maszynek. Nie będziemy tutaj sobie serduszek na ustkach robić, nie? No. Okej. I okej. Dobra. Słuchajcie, lecimy. Pierwsza. Duży, może więcej. Co z tego, że nie złoty, ale większy. Lecimy. Timeless Razor. Pierwsze włos z przejść z włosem. No i tutaj od pierwszego przyłożenia całkowicie inna praca. Tu jest po prostu jest wyczuwalny. Przypominam, 0,68 gap, ale tutaj jest ta żyletka jest totalnie w ryzach. Totalnie. Tutaj nie ma żadnego niepotrzebnego zwiedzania skóry. A jak jest
z efektywnością, to widzieliście na filmach. A jak jest w zestawieniu z Rexem, to sprawdzimy. Przypominam, absolutnie fenomenalne wypłukiwanie przez te dwie potężne, wielkie rynny konstrukcyjnie. Oprócz tego, że są dwie z jednej, dwie z drugiej na dole, to jeszcze w środku przez głowicę po prostu jest wąwóz. Tylko coś podobnego widziałem. Merkur wykombinował w swojej regulowanej maszynce, na którą notabene jest zapotrzebowanie na kanale. Dla jasności niedługo będzie. Ale najpierw skupmy się na pojedynku. I pół twarzy gotowe. Świetna, po prostu jest tak przyjemna, tak bezproblemowa, tak nieodczuwalna. A tutaj mamy pana Zadziorę. Musi zaistnieć. W końcu jest ze złota, więc musi pokazać, że jest ze złota. A tak naprawdę po prostu jest całkowicie inne trzymanie żyletki, a dokładnie od dołu z tym trzymaniem jest różnie. Przez to ostrze jest wyczuwalne na skórze. Jest taki mały drapak do roboty. O właśnie. Od razu go czuć. Rex Voy jest zaprzeczeniem pracy Timelessa. One po prostu są totalnie inne, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Tutaj jest, przypominam, 64 gap. I co z tego? Skoro Rex tak konstrukcyjnie to wymyślił, że po prostu ją czujemy. I powiem wam szczerze, gdyby to była maszynka agresywna, gdyby to była maszynka, która jest po prostu takim maszynkowym bandziorem, to bym to całkowicie rozumiał. Taka jest konstrukcja maszynek agresywnych. Ostrze ma być wyczuwalne na skórze, masz czuć bardzo i ona robi robotę. Po pierwszym przejściu, już w drugim to mało co jest do roboty, ale ona nie ma aspiracji na agresję. I to jest to dziwne. Lecimy. Jak już powiedziałem, maszynka pełna sprzeczności. Tylko dla jasności. Ja wam opisuję detale, charakterystykę. Minimalne, ale różnice. To nie jest zła maszynka. To jest świetna maszynka. Czy tylko świetna, żeby Timelessa zdetronizować? Zaraz się dowiemy. Jeżeli bardzo, ale to bardzo lubisz wyczuwalne ostrze na skórze, jest to dla Ciebie ta charakterystyka maszynki, którą uwielbiasz, no to Rex Ci to da. Ewidentnie Ci to da. Jeżeli lubisz stonowane czucie ostrza, ale za to świetną skuteczność, to Ci da Timeless. Odpowiedz sobie sam, jakie parametry maszynki lubisz. Ja tylko opowiadam, co czuję. To są moje odczucia, żeby nie było. Każdy lubi, że tak powiem, zgodnie ze swoim zdaniem i swoimi preferencjami goleniowymi, prawda? Żeby tutaj nie było niedomówień. Acz Rex mimo wszystko, mimo że jest troszkę inny charakterystyką pracy na twarzy, jest bardzo, ale to bardzo godnym następcą, przeciwnikiem dla Timelessa i bardzo się cieszę, że Bercik, kolega Seba nam go pożyczył. Pozdrawiam Bercik. Pozdrawiam też Marcinie, który nam tutaj użyczył Timelessa. Gra muzyka. Dobra. Dla jasności, Stirling ma takie właściwości jezdne, jeżeli chodzi o parametry ochrony i tak dalej, że tu naprawdę nie trzeba szaleć. Tu naprawdę na skórze się otula i zostaje to, co ma się zostawać. Mokra rączka. I dla jasności, to jest o wiele gorsze, bo Sure Grip lepiej trzyma palce, mokre palce, ale za to długość rączki daje Ci pewność, jeżeli chodzi o utrzymanie. Więc tutaj jest gorsze moletowanie, jeżeli chodzi o efektywność, ale długość rączki robi robotę, czego nie ma w Rexie, niestety. Drugie przejście w poprzyk.
Właśnie tak. Ona płynie po twarzy. Płynie po prostu. Jest tak genialnie pracującą maszynką, że to jest niesamowite. To jest niesamowite. Można się zamyślić, naprawdę. Można się zamyślić. Można się zgubić w odczuciach przyjemności goleniem Timelessa. Tu się nic niekontrolowanego nie dzieje. Absolutna, totalna przewidywalność i przyjemność. W każdym jednym detalu. Od golenia, przez wypłukiwanie, przez pracę na skórze. Wszystko tu się zgadza. Wszystko. Tak jak mówiłem, ktoś naprawdę długo, moim zdaniem, kombinował i bardzo dobrze wykombinował. A co ty wybierzesz? Jaki materiał? Jakie preferencje? Producent daje ci 1000 różnych możliwości, tak jak Rex też daje możliwość. Nie każdy musi się rzucać na 24-karatowe złoto. Może ktoś lubi białe. I w tym momencie sobie kupi stalową wersję i nie będzie miał tego świetlanego, głębią, pięknego, moim zdaniem, koloru żółtego złota. Bo są też stalowe wersje, tak zwane cywilne, bez ekstrawagancji. Więc też Rex daje możliwość wyboru. Drugie przejście. Ale nie tak dużego. Bo dla przypomnienia w Timelessie można wszystko dobrać. Od czapki przez powierzchnię, przez gładką lub żebrowaną koncepcję, przez satynowanie, przez chyba z 8 czy 10 różnych rączek. Naprawdę jest przez różny metal, bo przecież jest i tytan, i stal, i brąz. Rewelacja. I stal, którą tutaj mamy, możemy weryfikować. Co nie zmienia faktu, że konstrukcyjnie są one absolutnie tak samo świetnie wykonane. Lecimy. Więc Timeless jest o tyle fajny, że można całkowicie skonstruować maszynkę pod siebie. Co nie zmienia faktu, że będę do znudzenia powtarzał. Obie są świetnie wykonane. Tu nie ma się do czego przyczepić. Absolutnie do niczego. Słuchajcie, drugie przejście z głowy. I już zaczyna mi się moja twarz bardzo podobać. Czemu? Bo jest ogolona. I o to chodzi. Nie uznaję mody na brody, a każdy niech sobie nosi co lubi. Jak się golisz na głowie, ale tradycyjnie żółwik. Słuchajcie. Stirling. Patryku. No nie? Dlatego lubimy Stirlinga, słuchajcie. I jaki to daje poślizg. Poezja. Okej. Tu jeszcze zostanie. Dla tych, którzy są spostrzegawczy, jak Snowy kończy serię i ma coś tu na głowie, wiadomo, co będzie później po tak zwanym odcinku z pojedynkiem, nie? Wy wiecie. Kryptonim golenie jaja. I nie to, co myślisz. Nie. Tego się nie doczekasz u Snowego na kanale. Jaja. Okej. Wiecie co? Zobaczymy, ile w Walhali... O, zobaczcie, ile zeżar. Widzicie gościa? Jaki żarłoczny? Ja wiem, że zwierzyna, a dzik to zwierzyna. Zimą nie ma za dużo do jedzenia, ale bez przesady. Się nachapał skubany. Naprawdę. Danina musi być oddana. Nie ma, że boli.
Odkładamy, trochę spłukamy ręce sobie. Spłuczemy. Znowu. Co ty? Dobra. I lecimy. I ostatnie przejście. I podwóz. I za chwilę będzie wszystko jasne. Tajny. Baczków sobie nie robimy, bo i tak będziemy się widzieć niedługo. A ja będę to ścinał. Okej. Nie chcemy tego nagrania. Najlepsza fryzura jest jaka? Taka, która odbija światło. Sztuczne, naturalne, bez różnicy. Może być nawet księżyc. Bez różnicy. Tak zwane naoliwione szkło. Wkurzamy Red Alert. To też jest część testu. Dla jasności, jakby ktoś nie wiedział. Red Alert to jest interaktywny dół części skóry szyi Snowiego. Skóra prawdę powie. Okej. Wąs pod włos. Czysta przyjemność. Gładko, bezproblemowo. Rewelacja. Poezja po prostu. Jeszcze jakiś tutaj niedoróbek. Dla jasności Stirling daje nam tyle przyjemności, ale zarazem tyle poślizgu, że takie doróbki, niedoróbki do golenia można sobie zrobić. Nie trzeba pędzla angażować. Rex Envoy. Ostatnie podejście. Uparty z tym drapaniem, skubaniem. Uparty. Ale szczerze, on nie może tego nie robić. Taka konstrukcja maszynki po prostu. To nie jest to, że ja go dyskryminuję. R41 też jest znana z tego, że pracuje na skórze. Przynajmniej przy pierwszym przejściu. Tylko że po R41, po pierwszym przejściu już praktycznie nie ma nic. Jakby się kto uparł, drugie przejście kończy golenie. Można sobie na 3, wedle uznania. Ty decydujesz, ile sobie przejść w górę, w dół, w bok, w skos, wedle uznania. Mapę zarostu masz indywidualną, golisz po swojemu. Ale to R41, ja oczekuję, że ona będzie właśnie po tej skórze zdecydowana, bo później nie ma nic. On taki nie do końca jest. Dlatego tego nie do końca rozumiem. Bo jemu się co najwyżej marzy agresja R41, bo tutaj nie ma to nic wspólnego z tym. To nie jest agresywna maszynka. Acz ma w tle ten taki jakiś pazurek, zadziorek, drapaczek. Lecimy. No właśnie. Czuję żyletkę po skórze, a tutaj jeszcze trzeba poprawić, żeby było na tyle satysfakcjonujące, jak ja to sobie życzę. Słuchajcie, koniec. Zimna woda. Ojej, to jest genialne. Jak jest ta gładź, to jest aż miło, przyjemnie. To jest najlepszy moment golenia, słuchajcie. Efekt finalny i ta przyjemność dobrego ogolenia. I tyle. Jeżeli chodzi o Stirlinga, a testy od Patryka, tak, zapach jakiś jest, delikatny. W miseczce dalej jodełka, jemioła i sosenka w komplecie. Poślizg, petarda. Jak to Stirling, po prostu klasa sama dla siebie. I ta ochrona, i to moment w goleniu, że możesz sobie pozwolić na dużo. Stirling. Ale nie o nim mowa. Mamy tu pojedynek. Słuchajcie,
Odpalamy czujniki, power on, lecimy. I lecimy. Wąs to samo. Broda to samo. Tu to samo. Tu to samo. No właśnie. Żuchwa w Timelessie troszkę lepiej. Tutaj mimo, że waflowałem, kombinowałem, Rex minimalnie, ale zostawił więcej. Jeżeli chodzi o dół, no to w jednym i drugim świetnie. Więc ogólnie rzecz biorąc tylko i wyłącznie te schowaśki, jeżeli chodzi o kwestie tutaj podżuchwowe, w Rexie troszeczkę są bardziej zauważalne. Pozostała część twarzy świetna. Czyli jednym słowem naprawdę jest dobrze. Żuchwa to samo. Jest dobrze. Jeżeli chodzi o... Widzicie? Operator już się nauczył. Operator już się naumiał pracy z Rexem Envoyem. Dlatego ta szyja coraz lepsza. Ale też Stirling to jest naprawdę klasa sama dla siebie, jeżeli chodzi o pracę. Dlatego też dzisiaj nie widzę tu jakichś dramatów. Jest cypek na środku krtani i teraz bądź tu mądry, która wpadła na pomysł go przyhaczyć. Szczerze nie mam pojęcia. Co nie zmienia faktu, że te ultra mikro różnice, jeżeli chodzi o schowaśki pod żuchwą, no tak, to trochę na Timelessa. Ale mógłbym powiedzieć remis, jeżeli chodzi o test skórny, z delikatnym wskazaniem, minimalnym wskazaniem, jeżeli chodzi o kwestię Timelessa. Także one naprawdę potrafią bardzo, ale to bardzo, bardzo porównywalnie i świetnie ogolić dla jasności. O, tutaj widzicie. I teraz, która to zrobiła? Będę musiał stopklatkę chyba zrobić. Co nie zmienia faktu, że nie będziemy się bawić, która. Po prostu jedna i druga naprawdę świetnie potrafi dogolić. I na takim bardzo, ale to bardzo, bardzo porównywalnym żuchwa wskazuje, że minimalnie tu, ale to jest taki, mówię, remis ze wskazaniem. I teraz dla jasności. Albo wiecie co? Dobra, teraz. Którą bym wybrał? Bo teraz skóra już nam powiedziała swoje. Wiecie co? Czekajcie. 8. Ja wam będę opowiadał sobie tutaj troszkę, jeżeli chodzi o kwestię tej krtani. Tak zwanym aunem przekolorujemy to zacięcie. Delikatne. Niech sobie skóra spokojnie tutaj wyhamuje z bólami. I jest ok. Słuchajcie, kończąc. Którą ja bym wybrał, bo wiemy obie. Świetnie wykonane. Dłuższa rączka, krótsza rączka. Lepsze moletowanie, troszeczkę gorsze moletowanie. Absolutnie bezdyskusyjna potęga, jeżeli chodzi o konfigurację maszynki dla Ciebie. Tutaj wybierasz sobie po prostu wersję, jeżeli chodzi o powłokę, wykonanie stal, czy tak zwane złoto. Kultura pracy. Bezdyskusyjnie Timeless. Bezdyskusyjnie Timeless. Jest po prostu, ona płynie, ona robi robotę. Tutaj nie ma gap porównywalny. Naprawdę bardzo porównywalny, bo 0,64 a 0,68 to jest bardzo, bardzo zbliżona kwestia, ale konstrukcyjnie totalnie inne. Tutaj praktycznie żyletka jest tak w głębi podtrzymywana, tutaj jest dosłownie trzymana w ryzach totalnie. Więc tutaj jest co innego. Wypłukiwanie przez te wąwozy rynny bezdyskusyjnie Timeless. Chociaż Rex też Envoy nie ma jakichś większych problemów dla jasności. Ale tutaj no nie może być inaczej, żeby ta nie wygrała. Którą bym chciał? Jeżeli bym wybierał maszynkę do wglądu, żeby stała sobie na półce i patrzyła na mnie i żeby była po prostu piękna jak inne, nie są, a ta jest, jedna jedyna, tak, to Rex Envoy Gold, tak, bo naprawdę robi robotę. Jest to taki świetny, absolutnie świetny eksponat, świetna maszynka, robi robotę w temacie indywidualności, ale jeżeli chodzi o kwestię pracy na skórze, Timeless Razor, bezdyskusyjnie, po prostu ona płynie, ona daje Ci poczucie absolutnej przewagi, jeżeli chodzi o łagodność i efektywność. Tu, tak goli podobnie, efekt praktycznie finalny, identyczny.
No ale to jest to coś, czego ja szukam osobiście w goleniu. Więc jeżeli miałbym wybrać, Timeless Razor. Mimo że uroczy, mimo że ze złota, mimo że wyjątkowy, no jednak nie lubię tego uczucia, tej żyletki niepotrzebnie na skórze. Tutaj tego nie mam. Tutaj mam świetne dogolenie i totalnie to płynie, a maszynka ma nas golić, a nie tylko wyglądać. A ta, no pięknie wygląda, ale w mojej kolekcji by głównie wyglądała. Ta by non-stop goliła. Taka różnica, więc Snowy by wybrał Timelessa Razora. Tak, kwestia pojedynku. I skórnego, i moich preferencji. Czym po goleniu? No nie mam, jeżeli chodzi o zestaw Christmas Eve, ale nie mogło być inaczej, żeby nie był to Stirling, więc a co? Mamy zimę, mogą być mocne zapachy. Zwierzęta już uciekły do lasu głęboko schowane, więc nie pouciekają bardziej. Ben Franklin. Tak, będziemy dzisiaj pachnieć Benem Franklinem. Niech będzie naprawdę inaczej niż mydełko. Niektórzy zaraz powiedzą, znowu będziesz tym śmierdziuchem śmierdział. A dla mnie on pachnie Benem Franklinem. Klasyka gatunku, setka z żabki i ten kontrowersyjny zapaszek. Ja go lubię. Bardzo dużo ludzi nie. Czym on pachnie? Ja już mówiłem kiedyś. Mydełko i Bena Franklina, a szczególnie Christmas Eve, to jest kwestia iglaków. To są te takie fajne nuty zbliżone, jeżeli chodzi o naturę. No Christmas Eve ewidentnie. A Ben Franklin, no, to jest ten gabinet Bena Franklina, zamknięty przez miesiąc i niewietrzony. W tych samych ciuchach, ale jakże przyjemnie, bo ze starym drewnianym biurkiem, który też ma swój zapach. Tak bym go mniej więcej nazwał. Ale ma coś w sobie. Lubię do niego wracać. No i jak to Stirling? Jak już buchnie zapach, to już nie ma dyskusji. Każdy wie, że Stirlingiem się człowiek ogolił i to on zostanie na długo i to jest rewelacyjne. A jak są takie zimne mrozy i zima w pełni, to takie mocne, agresywne zapachy są nawet wskazane. Niech ten mróz przeciągnie zapachem. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za ten pojedynek. Jakże świetny. Twarz bardzo fajnie ogolona i bardzo dobrze się czuje. I dzięki mydełku Stirling, bo Stirling zawsze robi robotę. I dzięki tym dwóm rewelacyjnym maszynkom. Maszynki wracają po umyciu i odkorzeniu do właścicieli. Ja dziękuję każdemu z osobna. Seba dzięki, Marcin dzięki. Świetna frajda golenia tym sprzętem. A my się widzimy już niedługo na... No właśnie. Miłego popołudnia Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.